powiem tak. Słabo się śpi w tym aucie. Jest zimno, jasno i niewygodnie. Tak, może z 4 godziny spałem. Się więcej chyba za bardzo nie da. Ale no trudno. Generalnie porąbana sytuacja. Poszedłem sobie spać. Obudziłem się gdzieś z godzinę temu, może więcej. No i kurde, chciałem jechać dalej. A tu dupa. Zostawiłem światła zapalone na noc. I się trochę akumulator rozładował i nie miałem jak ruszyć. Więc poszedłem to na tą drogę. I próbowałem kogoś złapać. No nikt oczywiście nie przejeżdżał, no bo to Islandia, tu mało aut jeździ. No ale w końcu udało mi się 3 auta zatrzymać. 2 powiedziały, że no nic nie są w stanie pomóc. 3 powiedziało, że też nie ma tych kabli, ale że mogą mnie zabrać do najbliższego miasta. No to powiedziałem, dobra, niech tak będzie, może to się uda. Mili Amerykanie, zabrali mnie do miasta. Powiedzieli, że no niestety no nie mogą mnie przywieźć z powrotem, bo no już mają plany. No mówię, dobra, spoko, niech tak będzie. Jakby już będę w mieście, będę mógł tam te kable zdobyć. Już będę do przodu. W jakimś stopniu, sensie. No i pojechałem, udało się pożyczyć kable. Właśnie zaraz będę je odwozić. Tak, bo gościu mi... Poszedłem do sklepu, w którym możesz kupić kable. I gościu mi powiedział, że no może mi swoje pożyczyć. Także nie musiałem kupować. I tak. No i już się z nimi pożegnałem. Idę na pieszo. I oni zawrócili, powiedzieli, że no nie mogą mnie tak zostawić, że no jednak przyjadą ze mną z powrotem. Przywieźli mnie tutaj z powrotem, a to 20 km w jedną stronę. Przywieźli mnie z powrotem, podłączyliśmy kable, wystartowaliśmy, auto działa. Jestem uratowany. Zwłaszcza, że mam je za 6 godzin oddawać. Także to jest niby tutaj taki most między płytami tektonicznymi, między kontynentami, między płytą tutaj północnoamerykańską i po drugiej stronie euroazjatycką. Jak na przykład wiadomo, wokół Pacyfiku jest dużo takich wulkanów i trzęsień ziemi i tak dalej, bo tam te płyty na siebie właśnie nachodzą. To tutaj jest kapkę inaczej, bo te płyty się rozszerzają i one się rozszerzają tak średnio 2 cm rocznie i naukowcy przewidują, że prawdopodobnie kiedyś może dojść do czegoś takiego, że powstaną jakby 2 Islandie, że po prostu ta szczelina się tak powiększy, że jakby zaleje ją woda i będą 2 Islandie. A Islandczycy z kolei wierzą, że Islandia po prostu będzie cały czas rosła, aż stanie się największym krajem na świecie. Tak ciekawie, no. I tu jest ta właśnie północnoamerykańska i tutaj jest euroazjatycka. Także no, ciekawe miejsce, ciekawe. Po tym wszystkim pora na śniadanie, czyli chleb tostowy posmarowany dżemem z MRE za pomocą łyżki. Także no, ciekawy. Ale dobrze, ważne, żeby nie być głodnym. Takie tutaj ładne wybrzeże jest. Całkiem fajnie. Takie klify. Ta ziemia w ogóle taka, te kamienie takie ciekawe. No i ładnie, ładnie generalnie. A w tym miejscu Will Ferrell i Rachel McAdams zagrali Volcano Man z tego filmu Eurowizji. No ciekawie to wygląda, taki tutaj po prostu pianinoczka. Czy działa? Pewnie nie. Nie działa, no. Takie troszkę to tutaj jest no zniszczone. Zardzewiałe od wody i tak dalej chyba. Ale fajnie, fajnie to wygląda. I takie Suzuki Vitara 3300 km z nami zrobiło. Jest w całości, także chyba git. No troszkę z nim przygód było, ale się udało.
Nie wiem za bardzo o nim nic, oprócz tego, że taki ma kolor, jest Suzuki Vitarą, manualna skrzynia biegów. Nie wiem nawet jaki silnik ma pojemność, jaka moc, ani nic. Tylko, że waży 1750 kg. Tak nam powiedział system jakiś w tunelu. Był namiot, używaliśmy go raz. No spoko. Tutaj jeszcze mamy takie geotermiczne jakieś coś, które trochę bardzo śmierdzi. A tam z tyłu widać chyba elektrownię jakąś geotermalną. Ale no ciekawie to wygląda. Nieźle bulgoce. Już ostatnia chyba atrakcja tej wycieczki islandzkiej, czyli wrak tutaj takiego statku, który się tu rozbił 12 lutego 1988 roku. I przyleciał helikopter i uratował wszystkich 11 członków załogi, którzy tam byli. Ale nieźle to wygląda. I to jest tak stosunkowo daleko od wody. Także kiedyś to musiało być dużo wyższy poziom wody chyba. Jest jeszcze coś takiego, co mnie zastanawiało, bo bardzo dużo przez takie tutaj kraty przejeżdżaliśmy właśnie. Taki dźwięk wydają. I no zastanawiało mnie cały czas, co to kurde jest. I się właśnie dowiedziałem, przeczytałem w końcu, że to jest po to, żeby jak są na przykład owce, a tu jest bardzo dużo owiec, to żeby one się nie rozprzestrzeniały, bo jak jest takie właśnie zagłębienie w drodze z takimi kratami, no to one w teorii przez to nie przejdą. I dzięki temu jakby można spowodować, że one nie uciekną za daleko, ale również nie będą żadnych chorób rozprzestrzeniać i nie będą niszczyły tej flory, czy tam fauny, no tych roślin wszystkich tam islandzkich, tam gdzie nie powinny. Także jeszcze taka ciekawostka na koniec. Już mi się tutaj robi obiadek, beef taco filling, także będzie co jeść. Za ten czas można jeszcze zrobić małe podsumowanie, bo już zaraz oddaję auto. Jadę na lotnisko i wracam do Polski, do Gdańska co prawda. Będę musiał jeszcze przyjechać pociągiem do Wrocławia, ale już będę prawie że w domu. Także generalnie Islandia kozak. Tak w skrócie to kozak, Islandia. Przepiękne widoczki, jest tak dziko, fajnie. Kurde mol, wiatr wieje. Oj. Dobra, zakończenie zrobimy tutaj, bo troszkę wieje. Ale tak jednym słowem Islandia kozacka. Przepiękne widoczki, przepiękna natura, te wodospady co chwilę. Jeszcze no kurde, pięknie, pięknie, no po prostu pięknie. Jakby też to wszystko jest takie dosyć dzikie, nie masz tylu turystów, zwłaszcza jeżeli się zwiedza nocą. Ale no generalnie przepięknie tutaj jest. No historycznych rzeczy to za bardzo nie ma, bo to wikingowie tak naprawdę tylko byli. W sensie no, dopiero wikingowie byli. I no jakiś tam coś tam jest, ale no to powiedzmy mało znaczące. No wieje, to jest niefajne w Islandii, no i trochę zimno jednak. Bo jest przełom maja, czerwca, a no jest najcieplej 15 stopni, najzimniej było 0, także tak. Ale nie, no generalnie fajnie, tylko drogo też, to jest też minus, że jest drogo. Ale jeżeli ktoś się zastanawia, czy pojechać na Islandię, to myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie warto. Także no, w sumie tyle. Siemano, do następnej wycieczki.